Hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Jeśli oglądasz mnie po raz pierwszy, to będzie to inny odcinek od pozostałych na moim kanale. A jeśli jesteś ze mną już od jakiegoś czasu, to wiesz, że jestem osobą energiczną, przebojową, zabawną, głupkowatą. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o moim Wietnamie. Tak się mówi w Stanach Zjednoczonych. This was my Vietnam. Czyli o takiej najcięższej sytuacji, jakby z jaką człowiek się zmierzył. I dzisiaj opowiadam Wam o mojej depresji, przez którą przeszłam już wielokrotnie i o tym, jak wyszłam z tej depresji. Podzielę się z Wami tymi moimi sposobami na depresję, gdyż miałam już ją klinicznie stwierdzoną 4 razy w życiu. Opowiem, jakie to było uczucie być w depresji, opowiem o tym, jak walczyłam z tą depresją i jak dzisiaj już wiem, że mam wszelkie narzędzia, żeby poradzić sobie z depresją, kiedy przyjdzie do mnie po raz kolejny, a to niestety często się zdarza. Depresja jest czymś, co powraca. Także w tym odcinku dzielę się po prostu z Wami sobą. Otwieram całkowicie moje serce i jest to prawdopodobnie najcięższy odcinek, jaki przyszło mi nagrać. Także zapraszam Was na ten wyjątkowy, inny odcinek Polki w Ameryce o depresji z przepięknego Central Parku o zmroku. Polka w Ameryce. Depresja jest wciąż, słuchajcie, tematem tabu, zwłaszcza w Polsce, może w Stanach Zjednoczonych troszkę mniej. W ciągu tego odcinka opowiem Wam, jak można właśnie sięgać po pomoc tutaj w Stanach Zjednoczonych. Są też sposoby oczywiście na sięganie po pomoc w Polsce, na całym świecie. Wszystko już w tym momencie może odbywać się de facto online, także o tym też Wam opowiem. Ja nigdy nie rozumiałam, dlaczego zdrowie psychiczne jest tematem tabu, dlaczego jeśli ktoś sięga po pomoc psychologa czy psychiatry, od razu się go bierze za wariata. Dla mnie to nigdy nie było zrozumiałe. Już nawet w nazwie tego mental health, zdrowie psychiczne, jest słowo zdrowie. Jest to taka sama kwestia, jak idziesz do lekarza gastrologa, bo cię brzuch boli, albo do okulisty, bo nie dowidzisz, albo do lekarza pierwszego kontaktu, bo masz kaszel i katar. Na takiej samej zasadzie w momencie, kiedy czujesz, że coś się dzieje nie tak z Twoją psychiką, powinieneś wybrać się do odpowiedniego lekarza z tym. I jak zaczęłam o tym opowiadać na moich stories na Instagramie, to zauważyłam, że bardzo dużo osób zaczęło do mnie pisać, że taki temat jest potrzebny, że chcą, żebym zrobiła na ten temat odcinek. I mimo, że jest to bardzo dla mnie ciężkie, by o tym opowiadać, ponieważ emocjonalnie opowiadając o tym, ja wrócę teraz uczuciem do tego miejsca, w którym byłam po prostu wrakiem człowieka. Jak zrobiłam sondaż na moim Instagramie właśnie na ten temat, czy zrobić odcinek o depresji, czy nie, to aż 98% osób odpowiedziało, że tak, że chcą taki odcinek. I co więcej, powiem Wam, że to był najwięcej osób w ogóle w jakimkolwiek sondażu, kiedykolwiek odpowiadało na pytanie, najwięcej odpowiedziało na ten sondaż. Czyli faktycznie zainteresowanie tym tematem jest spore i zaczęłam dostawać prywatne wiadomości od osób, które też przechodziły albo wciąż przechodzą przez depresję. I chyba najbardziej, jak zaczęłam się otwierać na temat tego, że był taki okres czasu, że ja planowałam swoje samobójstwo. Ja już doskonale wiedziałam, jak się zabiję i czytałam o tym i się dowiadywałam. I to było, nie powiem Wam, co to było, jak chciałam się zabić, ale to taka filmowa śmierć. Generalnie ja mam trochę filmowe życie, nie wiem, życie na Bronxie, praca na planach firmowych, mieszkanie po prostu w różnych miejscach i historie, które po prostu mi się przytrafiają z jakiegoś powodu. Także tak filmowo chciałam się trochę zabić.
I najbardziej chyba uderzyła mnie wiadomość od dziewczyny, która mi napisała, że też miała myśli samobójcze i że jak szła ulicą, to się zastanawiała, pod który samochód chce się rzucić. Także to nie jest... Takie osoby potrzebują pomocy z zewnątrz. Takie osoby jak my, które cierpią na depresję, potrzebują pomocy z zewnątrz. Natomiast nikt z depresji ciebie nie wyciągnie. To jest twoje zadanie, to jest twoja praca, to jest twoja walka o życie. To nie jest niczyje inne zadanie, obowiązek, by ci pomóc. Ty masz pomóc sama sobie, sam sobie. To do ciebie należy cała ta praca. Nie jest to proste, ale jest to coś, za co będziesz sobie wdzięczny, wdzięczna przez resztę swojego życia. Tak jak wam mówię, miałam depresję stwierdzoną klinicznie 4 razy w życiu i jest to coś prawdopodobnie, co do mnie kiedyś wróci, także też z tego względu cieszę się, że nagrywam ten odcinek, bo wiem po prostu, że mogę do niego wrócić i przypomnieć sobie te wszystkie moje sposoby, które miałam wtedy wychodząc z depresji i po prostu będę mogła sobie to obejrzeć i przypomnieć sobie, że dałam już radę tyle razy i znowu dam radę i po prostu wdrażać w życie to, co już udało mi się wcześniej wdrażać w życie. Najgorsza moja, słuchajcie, depresja, opowiem wam o tej ostatniej i chyba najgorszej. Rok 2019. Nie chcę za bardzo wchodzić w takie detale personalne, co się wydarzyło w moim życiu, ale w ciągu 1,5 roku wydarzyły się jedne z najbardziej hardkorowych sytuacji, jakie mogą się w ogóle wydarzyć w życiu człowieka. I miałam wtedy terapeutkę z Polski. Ja już mieszkałam w Nowym Jorku od 2014 i w którymś tam roku, nie pamiętam, czy to był chyba 2016 czy 2017, zaczęłam mieć kłopoty z byłym mężem i zapytałam się koleżanki, czy zna jakąś właśnie terapeutkę dobrą, to mi poleciła babeczkę, z którą się spotykałam na Zoomie z Polski. I w momencie, kiedy przez 1,5 roku nawarstwiło mi się bardzo dużo takich sytuacji, jak wydarzą się 2 takie rzeczy w twoim życiu, to po prostu jest cud, że to przetrwasz psychicznie, fizycznie. Natomiast w moim wypadku wydarzyło się 5 takich rzeczy, które były bardzo hardkorowe w ciągu 1,5 roku. I moja psychika już z tym nie dawała rady. Mimo tego, że jestem w Nowym Jorku, w mieście, które kocham, to wciąż nie poprawiało mi to nastroju, bo sama z sobą się po prostu źle czułam i sama siebie jakby atakowałam w głowie. Ja jeszcze wrócę, będę mówiła o tym, że przeczytałam dużo książek, to jeszcze do tego tematu wrócę. Natomiast jedna ciekawostka, którą wyczytałam w tych książkach, która jest genialna, jest taka, że to, jak my do siebie mówimy w głowie, jak do siebie sami mówimy na zasadzie Olka, ale ty jesteś pojebana, albo Olka, no głupio zrobiłaś, albo a nie udało ci się tym razem, uda ci się następnym razem. To, jak ty do siebie mówisz, ukształtowało się w twojej głowie według po prostu rzeczy, które czytałam. To się ukształtowało w twojej głowie do 7 roku życia, ze względu na otoczenie, w którym się człowiek wychował, głównie twoi rodzice. W ogóle terapeuci mają dowcip, że jakie są 2 główne problemy ludzi? Tata i mama. Taki żarcik tutaj na rozluźnienie trochę tej sytuacji. W ogóle ja też, Chandler z Przyjaciół też tak miał, że ja, tak jak Chandler, reaguję dowcipem na ból, bo śmiech też twoje mięśnie rozluźnia, na przykład w klatce piersiowej, w twarzy, więc w momencie, kiedy czujesz ból, to te drgania od śmiechu rozluźniają to trochę. Nie dopuszczasz do siebie jakby tego bólu śmiechem. To też jedna z rzeczy, które wyczytałam w książkach. No ale wracając do tematu. Mam tą polską terapeutkę
I jest ze mną naprawdę bardzo źle. Myślę o tym samobójstwie. I postanowiłam jej o tym powiedzieć. W momencie, kiedy osoba myśląca o samobójstwie zaczyna rozmawiać, ale ładnie ptaszki śpiewają, jednocześnie samolot przelatuje. Natura i technologia w jednym miejscu. Ja też robię często dygresje, to jak nie znacie mnie jeszcze z mojego kanału, to Was przepraszam, ale to też jest sposób mój na rozładowanie emocji. Widzę, że tutaj też bardzo dużo ludzi jest. Chyba jakiś film kręcą? Co to jest? No i w każdym razie, jak osoba, która planuje samobójstwo, zaczyna rozmawiać z innymi ludźmi na ten temat, zaczyna się przyznawać, to jest wołanie o pomoc. W momencie, kiedy chcesz się zabić, to się zabijasz. W momencie, kiedy zaczynasz rozmawiać o tym, że chcesz się zabić, to ty tak naprawdę nie chcesz się zabić. Ty szukasz tej pomocy. Ty szukasz pomocy z zewnątrz, żeby ktoś cię z tego wyciągnął. Sygnalizujesz otoczeniu, że sama ze sobą już nie dajesz rady, że musi być coś po prostu z zewnątrz, co cię z tego wyciągnie, co ci w tym momencie pomoże. No i miałam tą psycholog właśnie z Polski i ja jej powiedziałam, że planuję swoje samobójstwo. I ona powiedziała mi coś, co mną strasznie mną wstrząsnęło. Powiedziała mi: Pani Olu, czy Pani sobie wyobraża ten telefon, który musiałabym wykonać do Pani ojca, do Pani brata, do Pani chłopaka Joeya? Czy Pani sobie wyobraża, jak oni by się z tym czuli i jak ja bym się z tym czuła, że musiałabym im powiedzieć, że wiedziałam o tym, że planuje Pani swoje samobójstwo? I po prostu ta myśl, że mój wtedy 13-letni brat, że mój brat że mój brat będzie rósł po prostu z siostrą, która nie dała rady psychicznie i się zabiła. A jest taki młody, że to po prostu na nim taką dużą skazę. O kurwa, to jest cięższe niż myślałam. Nie chciałam, żeby mój brat przez to przechodził. Nie chciałam, żeby mój tato przez to przechodził. I zaczynałam być w związku z zajebistym facetem, który dzisiaj jest moim mężem, którego bardzo kocham. I nie chciałam im tego zrobić, więc w tamtym momencie, co mnie powstrzymało, to myśl, że ja, kończąc swoje życie, jednocześnie niszczę życie innych ludzi. Nie niszczę, że wpływam w dużej mierze na dalszy ciąg życia ludzi, którzy są mi teraz bliscy, a którzy zostaną w tym świecie, którzy dalej będą żyli. Teraz zbliżam się w przepiękny widok. To Wam chwilę widok pokażę, bo i tak mnie ledwo widać. Zbliżam się w ogóle szybka dygresja. Zbliżam się do Jacqueline Kennedy, zbiornika wodnego. Ona tutaj, żona Kennedy'ego, ona tutaj chodziła biegać wokół tego jeziorka i ona tam ze służbami tam sekretnymi, nie? Secret Service. I dlatego na jej cześć nazwano to miejsce po prostu jej imieniem. Także zbliżam się teraz do tego zbiornika wodnego i sobie go przejdę dookoła. No i ponadto powiedziała mi ta psycholożka Polka, a tu akurat jakaś para się pięknie całuje, romantiko. Nie no, o takim zachodzie słońca, z takim widokiem się całować. Bomba. Są powody do życia, co? No właśnie dla takich powodów się kurde żyje. O, ale piękne ujęcie, patrzcie na to. Niesamowite.
No i ta psycholog. Wiecie co, aż chcę do nich podejść, zapytać o numer telefonu, że wyślę im zdjęcie z tego momentu. Czekajcie, zaraz. Dobra, podeszłam w końcu do nich. Mam maila tej dziewczyny. Okazało się, że Hiszpanka jest na wakacjach, także wyślę jej później to nagranie. Dobra. Miła dygresja, wracam dalej do tematu. I jeszcze ta psycholożka, oprócz tego, że mi powiedziała właśnie o tym, że miałaby zadzwonić do tych moich 3 ważnych, bardzo ważnych mężczyzn w moim życiu, to powiedziała też, że pani, ona była taka ostra, ona nie opierdzielała w bawełnę, jak ja próbuję, jeszcze wam pokażę kaczuszki, bo są śliczne, jak ja generalnie próbuję też zawalczyć o siebie i coś osiągnąć, jakieś mam sytuację taką, że muszę być silna albo odważna, to ja też zawsze sobie właśnie mówię, Olka, dasz radę, tak mocno do siebie mówię. Olka, no jak, ty nie dasz rady? Dasz przecież radę. Idź do przodu, laska. Także to jest mój głos wewnętrzny. Raczej nie należę do tych osób, które mówią sobie cały czas ale jesteś do dupy, nic ci się nie udaje, jak tak możesz. Nie należę do takich osób. Ja właśnie próbuję dodać sobie animuszu i siły i wytrwania. No i w każdym razie, co się okazało, powiedziała mi pani Olu, ta psycholożka, natychmiast pani w tym momencie sięga po telefon, szuka pani terapeuty, szuka pani psychiatry i umawia się pani na spotkanie w Ameryce. Ja pani nie pozwolę tego zrobić. Musi pani w tym momencie zadziałać. Ja chcę w tym momencie na Zoomie zobaczyć, jak pani sięga po telefon i zaczyna pani szukać psychologa. Zaczyna pani szukać psychologa tam na miejscu i psychiatry, który da pani leki. Pani nie może tak żyć. No i słuchajcie, posłuchałam jej. Znalazłam terapeutkę. To był właśnie rok 2019. I jest to terapeutka, która do dzisiaj jest ze mną. Do dzisiaj co tydzień, co 2 tygodnie mam z nią zajęcia, mam z nią spotkania. I o tym też będę za chwilę opowiadać. Ale jak to się stało, że w ogóle pojawiłam się u tej terapeutki, przychodzę do niej i mówię, strasznie dziwnie jej powiedziałam, ale jestem w sumie dumna z tego, jak to zrobiłam, bo tak trzeba było to zrobić, inaczej się nie dało. Powiedziałam jej tak, proszę pani, jakby miała pani wymienić tak z 7-8 najbardziej stresogennych sytuacji, jakie mogą się wydarzyć w życiu człowieka, to co by to było? Ona taka zszokowana, żadne pytanie na zasadzie, a z czym tam pani do mnie przychodzi? Nic nie zdążyła powiedzieć. Ja weszłam, powiedziałam dzień dobry, usiadłam i powiedziałam jej właśnie to. Jakby miała pani te 8 czynników wymienić, stresogennych, to co to by było? No i ona zaczęła mi tam wymawiać. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie mi się rzeczy w życiu przydarzyły przez te 1,5 roku, to wystarczy, że sobie wygooglujecie najbardziej stresogenne czynniki w życiu człowieka. I już będziecie wiedzieć. I mi wymieniła tam z 6, 7, 8, a ja do niej tekstem. Przytrafiło mi się w ciągu ostatniego 1,5 roku 5 rzeczy z tej listy, co pani wymieniła. Planuję w tym momencie swoje samobójstwo. Czekam tylko, mam dług do spłacenia, bo jedną z tych rzeczy była prawie śmierć. Już prawie umarłam, ale to gdzieś na innym odcinku o opiece zdrowotnej w Stanach o tym opowiadam. Ale to uczucie umierania ze mną zostało. I odratowali mnie tutaj w szpitalu amerykańskim. Ale już dosłownie byłam jedną nogą w zaświatach. I ona wymieniła mi właśnie, że 5 rzeczy i że planuję swoje samobójstwo, ale mam dług, który muszę spłacić. Jak tylko go spłacę, to zamierzam się zabić. Proszę mnie z tego wyciągnąć, tak jej powiedziałam. I od tamtej pory właśnie jestem z tą babeczką.
i ją bardzo cenię i bardzo mi pomogła, ale też, tak jak mówię, ja sobie głównie pomogłam, bo depresja to jest Twoja walka o Twoje życie. To nie jest niczyja inna walka, nikt inny tego za Ciebie nie zrobi. I teraz tak, jak wyglądała w ogóle ta depresja? Co się ze mną działo? Nie byłam w stanie jeść w ciągu praktycznie miesiąca, półtora. Schudłam 10 kilo, a schudnąć 10 kilo w tak krótkim czasie to jest po prostu wyczyn, ale nie byłam w stanie praktycznie jeść, nie byłam w stanie nic przełknąć. Moje gardło nie funkcjonowało. Dużo bezsilności, dużo bólu mięśni, dużo właśnie takiego motywu, że siedziałam, leżałam w łóżku i ciężko mi było się podnieść, ale nie poddawałam się, bo nie mogłam się poddawać, bo jestem imigrantem. Także myślę, że jakby to wszystko mi się przytrafiło w Polsce, to prawdopodobnie doszłoby do tego samobójstwa. Natomiast tutaj bez rodziny, po rozwodzie, musiałam zawalczyć o samą siebie. Zmusiła mnie do tego po prostu sytuacja życiowa. Mam całą listę rzeczy po prostu, też nie mogłam spać. Wszystko wypisywałam jak leci po tym, jak zobaczyłam, jakim ten temat cieszy się zainteresowaniem ludzi, jaki to jest potrzebny temat, bo za mało ludzi, za mało Polaków mówi o tym. To jest wciąż temat tabu, a to nie może być temat tabu, bo możemy ratować życia. No możemy ratować życia innych ludzi właśnie rozmawiając o tym. Często miałam takie myśli, że chcę być gdzie indziej, że chcę uciec, że nagle, nawet jadąc metrem nawet myślałam sobie, wysiądę na tej stacji. Mimo że ta stacja w ogóle nie jest moją stacją, ale miałam takie uczucie, że muszę uciekać, że ja muszę po prostu wyjść z samej siebie, uciec przed samą sobą. Miałam bóle głowy, mięśni i nic mi nie sprawiało przyjemności. To było dziwne uczucie. Żadne przyszłe plany, żadne spotkania ze znajomymi, żadne wyjścia. Nic po prostu nie było dla mnie przyjemne, nic dla mnie nie miało sensu. To życie straciło zupełnie sens. Teraz pokazuję Wam w międzyczasie też jakieś fotki z tego okresu i wideo z tego okresu, gdzie miałam depresję, to możecie po prostu zobaczyć, jaka inna byłam. O Jezus, przeleciał właśnie mały szczur. To możecie zobaczyć po prostu, jaka inna jestem, jak ta twarz moja się zmieniła na tych zdjęciach versus to, co widzicie tutaj na moim kanale. To taki smutny wyraz twarzy to nie jestem ja teraz. To jestem ja z wtedy, to jestem ja jako wrak człowieka. I teraz może Wam właśnie już zacznę opowiadać, co mi pomogło. Bardzo pomógł mi YouTube. Mam całą zakładkę od 2019 właśnie na temat depresji. Filmy, które oglądałam na YouTubie, o ludziach, którzy opowiadają o swoich symptomach, którzy opowiadają, jak oni z tego wyszli. Oglądam taką terapeutkę amerykańską, Therapy in a Nutshell na YouTubie. Ona ze strony czysto naukowej opowiada o tym, jakie to uczucie w ciele, jak można sobie radzić. Także ona mi pomogła. Bardzo lubię taką babeczkę, nazywa się Magdalena Szpilka. Świetnie gada. Jak ona ma odcinek, to trwa godzinę i opowiada o wszystkim. O dziecku wewnętrznym, o walce z traumami, z demonami wewnętrznymi. Bardzo fajnie, holistycznie podchodzi do tego tematu i ciekawe ma te historie, też o swoim życiu dużo opowiada. Ona też zresztą mieszkała za granicą, później wróciła do Polski z dziećmi, z mężem. Mega ma ciekawe te wideo i jej głos mnie też uspokajał. Oglądałam wideo właśnie różnych Polaków, którzy, tak jak ja w tym momencie, nie bali się chwycić za kamerę i po prostu o tym powiedzieć. Bo może a nuż komuś innemu pomogę, a nuż jedna osoba, która w tym momencie zastanawia się, czy też nie zabić się filmowo,
a nuż ta jedna osoba po prostu tego nie zrobi i zacznie walczyć o siebie i swoje życie. To jest też celem, oprócz tego, że to wideo będzie bardzo dla mnie terapeutyczne i przyszłościowe, to też mam w tym swój cel, żeby komuś po prostu pomóc. Chwilkę teraz będzie ciemno, jeszcze bardziej ciemno niż było do tej pory, bo nie ma tutaj żadnych świateł, ale zaraz wejdę na główną ulicę. Potrzebny Tobie jest, albo generalnie osobie z depresją, potrzebny jest i psycholog, i psychiatra. Ja byłam w swoim życiu kilkakrotnie na tabletkach, które są wychwytaczami, które wychwytują zwrotnie serotoninę. Bo bardzo często depresja jest z prostej przyczyny, mianowicie chemia w mózgu jest po prostu zaburzona. I to nie jest tak, bo to twoje widzimisię, coś wymyślasz, masz świetne życie, jak ty możesz mieć depresję. Czasem to po prostu jest kwestia tego, że chemia w twoim mózgu jest po prostu zaburzona. I nie możesz nic z tym zrobić, bo po prostu tak działa w tym momencie twój mózg. I dzięki tabletkom jest się w stanie z tego wyciągnąć, może się to polepszyć, bo po prostu takie tabletki co robią? Sprawiają, że ta serotonina, czyli hormon szczęścia, że bardziej... czekajcie, bo akurat przejeżdża. I to te tabletki po prostu sprawiają, że ta serotonina jest bardziej w obiegu w twoim ciele, że jest jej więcej. Ja później też miałam badania na przykład mózgu, MRI, rezonans magnetyczny. Miałam rezonansy na przykład magnetyczne, to stwierdzono u mnie, że mój mózg produkuje w ogóle za mało serotoniny. Co też jest dosyć zabawne, bo wydaje się taką szczęśliwą, uśmiechniętą osobą, a często w moim życiu miałam takie spadki formy podczas tego kanału. Było tak parę razy, że faktycznie było mi źle i tak nagrywałam te odcinki i po prostu nakładałam maskę, co często robimy. Osoby w depresji doskonale, albo które kiedykolwiek miały depresję, doskonale wiedzą, o czym mówię, żeby nie sprawić przykrości ludziom wokół, żeby nie czuć się jak wariat, że coś jest z tobą nie tak, to często nakładamy maskę i udajemy, że wszystko jest okej, podczas gdy nie jest w ogóle okej. Więc tak, na pewno psycholog, żeby dojść do tego wnętrza, do tej głębi, do tego powodu, dla którego łapie nas depresja, co nam nie leży w życiu, co chcemy zmienić. To jest bardzo ważne, żeby rozmawiać z psychologiem, a psychiatra właśnie po to, żeby przepisał nam leki. Trzeba sobie po prostu czasami pomóc lekarstwami. Są leki, przeciwbólowe, są leki na jakieś inne hormony, na tarczycę, nie wiem, na cokolwiek. Tak samo są też leki, które właśnie pomagają w wychwytywaniu zwrotnym serotoniny. Kolejna karetka. Idę już w stronę ulicy, to będzie więcej światła, ale też jedna z rzeczy, która pomaga, to wyjście w naturę, pójście na spacer. To nie jest przypadek, że nagrywam ten odcinek po ciemku, bo jest to odcinek o depresji, jest to ciemny temat, ale też w parku, bo wyjście do natury i spacer, pomimo tego, że słyszycie karetki, klaksony, jestem w Nowym Jorku i jedyne, co nam zostaje właśnie, to wyjście do takiego parku, który i tak jest głośny jak na park, ale jeśli mieszkacie w miejscu, w którym są ciche, fajne miejsca z naturą, idźcie tam, szukajcie tej pomocy w takim miejscu. W USA, jeśli chodzi o USA, to jest kilka takich stronek, na których można znaleźć sobie psychiatrę czy psychologa. Ja mogę polecić Talkiatry albo MD Live. To są stronki, na których wiem, że można znaleźć pomoc.
Jeśli macie ubezpieczenie, to... O, zgubiło mnie. Coś mnie nie chce złapać. O, jestem. Jeśli macie ubezpieczenie, to sprawdźcie sobie, zadzwońcie do swojej ubezpieczalni albo sprawdźcie sobie na ich stronie, bo możliwe, że wasze ubezpieczenie pokrywa w ogóle psychiatrę i psychologa. Natomiast wiem, że w Polsce ta moja terapeutka była ze strony znanylekarz.pl. Także tam też można znaleźć sobie specjalistę do porozmawiania. Jeśli ja mogę polecić osobę do porozmawiania, to jest taki coaching życiowy, osoba, która po prostu zadaje odpowiednie pytania, o której już wspominałam, która jest moją drogą przyjaciółką, która też w momentach w moich najgorszych momentach w życiu, to jest też osoba, na którą mogłam liczyć, która ze mną rozmawiała i też pomagała całej grupie zresztą ludzi wyciągać mnie z tego. Także zostawiam też tutaj namiary, jeśli po prostu potrzebujecie z kimś pogadać. Też Gabrysia studiowała psychologię, bardzo, bardzo ją polecam. Nielicencjonowany psycholog, ale taki coach życiowy, zadający odpowiednie pytania i prowadzący ślicznie rozmowy. To jest top 5 osób, z którymi najlepiej mi się w życiu rozmawiało. Naprawdę, naprawdę, szczerze od serca polecam. I trochę szkoda, że jest moją przyjaciółką, bo chętniej bym jej płaciła za takie rozmowy, a tak musi mnie słuchać za darmo. Jak oglądasz to, Gabrysiu, to Cię serdecznie też pozdrawiam. Co mi pomogło? Zaczęłam oglądać komedię. Prosta rzecz, coś, co sprawia Ci przyjemność, co Ci zawsze sprawiało przyjemność. Mi zawsze przyjemność sprawiało i rozśmieszało oglądanie komedii. Więc w czasach depresji ja wracam do takich seriali jak Przyjaciele, co jest mój ukochany serial. Zresztą już w tym odcinku wspomniałam nawet o Chandlerze. Dalej na przykład Modern Family. Generalnie komedie. Coś, co sprawia, że się relaksujesz i uśmiechasz i nie myślisz o swoich problemach. To były dla mnie komedie. Dalej medytacja. Medytacja po to, żeby Twoje ciało zdało sobie sprawę, że Ty egzystujesz tu i teraz. Żeby przywołać swoje ciało do tu i teraz. Bo często w depresji wybiegamy za bardzo w przyszłość. Co to będzie, nie poradzę sobie, czy dam radę. To wszystko jest przyszłość. Natomiast Twoje ciało musi pamiętać, że Ty jesteś tu i teraz w tym momencie. Żeby przypomnieć o tym ciału, bardzo polecam medytację. Można sobie na YouTubie znaleźć taką. Kładziesz się albo siadasz sobie ze słuchawkami w uszach i słuchasz takiej 10-15 minutowej medytacji. Bardzo to polecam. Polecam też bardzo afirmacje do lustra. Rano wstajesz, patrzysz się na swoje odbicie w lustrze i mówisz sobie: jestem silna, jestem odważna, jestem dzielna, jestem niepokonana, jestem dobra, jestem szczęśliwa. Nawet możesz sobie wymawiać, że jesteś szczęśliwa, podczas gdy jesteś w najgorszym momencie swojego życia. Ale patrz na siebie w lustrze i mów do siebie rzeczy, w które jeszcze nie wierzysz. Ale powtarzaj je sobie. Może chociaż to Twoje odbicie w lustrze uwierzy Ci. Dalej, muzyka. Słuchanie muzyki jest tutaj też bardzo istotne. Słuchaj muzyki, która sprawia Ci radość, która wznosi Cię na wyżyny, która motywuje Cię, która przynosi Ci uśmiech, która jest Twoją muzyką. Każdy ma swoją muzykę, którą kocha. Jeden będzie słuchał hip-hopu, inny metalu, inny rapu. Słuchaj też muzykę, która po prostu jest Twoja. Dalej. Rozmawiaj z bliskimi. Oprócz terapeuty, rozmawiaj też z bliskimi Tobie osobami. To do nich pierwszych w ogóle większość z nas generalnie się zgłasza. Ja też najpierw zgłosiłam się do swoich bliskich. Nawet pamiętam, kiedyś miałam taką rozmowę, to było jak miałam depresję jeszcze wcześniejszy raz, bo mówię Wam, ja 4 razy przez to przechodziłam. To we wcześniejszych razach, jak mieszkałam jeszcze w Polsce, to taką osobą, która zawsze mi pomagała i starała się mnie z tego wyciągnąć, był mój tato.
I w 2014 też miałam taką sytuację, że znowu mnie dopadła depresja tuż przed przeprowadzką do Nowego Jorku. I przyjechał wtedy mój tato do mnie i tak do mnie mówił: Ola, życie jest piękne, dasz sobie radę, jesteś fajną dziewczyną. No i tak starał się mnie podbudować, za co po prostu zawsze będę mu wdzięczna, bo to zdecydowanie też pomogło. Słowo od osoby bliskiej, której na tobie zależy, bardzo pomaga. Kolejna ważna rzecz, która może się wydać dość absurdalna, ale zmuszać się do jedzenia. Ja tak bardzo schudłam, bo nie potrafiłam się zmusić do tego jedzenia. W judaizmie mają taką fajną tradycję, że jeśli ktoś bliski ci umiera, to przez 7 dni masz siwę, że przychodzą do ciebie bliscy i cię karmią, siedzą z tobą, rozmawiają na temat jakichś historii, anegdot z życia tej osoby, co umarła. I to bardzo, słuchajcie, pomaga w judaizmie. Natomiast samego siebie w depresji też trzeba po prostu zmuszać do jedzenia. Bo można szybko, oprócz tego, że ma się jakieś tam zachwiania, prawda, hormonalne, na przykład jakieś serotoniny czy czegoś, to też można bardzo szybko stracić wszelkie wartości odżywcze. Wtedy jest się niedożywionym, więc ta energia, której i tak ci już brakuje ci też jej w twoim ciele, bo masz awitaminozę na przykład, albo no właśnie niedożywienie. Także też jest bardzo ważne, by się zmuszać do jedzenia. Dalej, cierpliwość i zrozumienie dla samej siebie. Depresja to nie jest coś, z czego wychodzimy w ciągu tygodnia. To może potrwać miesiące. U mnie to zajęło właśnie kilka miesięcy wychodzenie z takiej depresji. Nawet w momencie, kiedy byłam na tabletkach od psychiatry. Także w teorii te tabletki mają niby zacząć działać po 2-3 tygodniach. Natomiast to jest chwilowe działanie, bo jak tylko przestaniesz brać tabletki, to już na ciebie nie działają, prawda? To już nie masz tego wychwytu zwrotnego serotoniny, więc trzeba zawalczyć po prostu o samego siebie, mieć to zrozumienie dla siebie i dać sobie czas. Dać sobie czas na żałobę, na cierpienie, na wychodzenie z tego. Czytanie książek psychologicznych. Mi to przynajmniej bardzo pomogło, dlatego o tym wspominam, bo to są wszystko rzeczy, które mi pomogły osobiście. Czytanie książek psychologicznych bardzo mi pomogło, zwłaszcza takich, które opisywały, jak działa ludzki mózg i dlaczego są właśnie zachwiania nastrojów, jak to wszystko wygląda. Także ja takich książek mnóstwo przeczytałam. Dalej, zmiana głosu wewnętrznego, czyli ten głos, co wam mówiłam, że tam do 7 roku życia on się wytwarza pod wpływem otoczenia, w jakim jesteśmy wychowywani, to fajnie zmienić ten głos. Jak złapać się na tym, że mówisz do siebie, ale jesteś beznadziejny, złapać się na tym i powiedzieć sobie: nie kurwa, nie jestem beznadziejny. Jestem zajebisty, jestem świetnym człowiekiem, ale w tym momencie jestem w gorszym momencie. Ale wyjdę z tego, dam radę. Nie sprowadzać siebie w dół. Często rozmawiam z ludźmi, którzy sami siebie sprowadzają bez sensu w dół i mówią na przykład, wspominają o swoich wadach, o rzeczach, których w sobie nie lubią, podczas gdy to nie są rzeczy zauważalne na przykład przeze mnie. I przez to, że oni mówią tak o sobie, ja zaczynam te rzeczy zauważać. Więc to siedzi tylko w twojej głowie i ty o tym mówisz. Inni ludzie wokół ciebie tego nie widzą, nie myślą, że jesteś beznadziejny. Sam sobie to wmawiasz. To jest twój głos wewnętrzny, który należy zmienić, nad którym należy pracować, w którym należy się łapać w momencie, kiedy tak się dzieje. Kolejna rzecz. Mi bardzo pomogło. Chłopak z muzyką przeszedł. Mi bardzo pomogło patrzenie na zdjęcia z przeszłości. Przeglądałam swój Instagram i patrzyłam, przez jakie przygody w życiu teraz wcześniejszym na Instagramie przeszłam, jakich mam ludzi w swoim życiu, ile zrobiłam w swoim życiu, ile osiągnęłam, ile przygód miałam. Patrzenie na te zdjęcia było zawsze bardzo, bardzo pomocne.
Nie wiem, czy Wam by też to pomogło. Nie wiem, czy są osoby, które nie potrafią na przykład na siebie patrzeć podczas depresji, więc takie patrzenie do lustra z afirmacjami, czy przeglądanie swoich zdjęć z przeszłości, to różnie może być w Waszym przypadku. Natomiast w moim przypadku było to cholernie pomocne, bo przypomniało mi, że jest o co walczyć, że jest po co żyć, że są jeszcze piękne momenty do przeżycia, bo skoro przeżyłam takie momenty w przeszłości, dlaczego miałabym ich znowu nie przeżyć? I na tym zakończę ten odcinek. Depresja to jest Twoja walka, to jest Twoja walka o swoją własną przyszłość. Życzę Ci powodzenia, nie poddawaj się, walcz o swoje życie. Jestem najlepszym przykładem tego, że można z tego wyjść, że można mieć piękne życie i być szczęśliwym. I Olu, sama do siebie teraz mówię, jeśli oglądając to wideo w roku 2030 masz depresję, to pamiętaj, że kocham Ciebie, że chcę dla Ciebie dobrze i że z tego wyjdziesz, bo już wiele razy z tego wyszłaś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i nie poddawajcie się. Nie poddawajcie się, jest o co walczyć. Zaufajcie mi, jest o co walczyć. Sami kreujecie swoją rzeczywistość. Starajcie się ją zmienić, by wyjść z tego. Wierzę w Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Pa, pa. Jest prawie pierwsza, a ja o 23:00 tak sobie siadłam, pomyślałam, skleję pierwsze 5 minut odcinka o depresji. To jest najbardziej potrzebny odcinek, jaki kiedykolwiek nagrałam, nawet bardziej niż ten o rasizmie. To jest najbardziej intymny, najbardziej szczery, najbardziej prawdziwy, najlepszy odcinek, jaki kiedykolwiek nagrałam. Jest mega potrzebny i nie mogę się doczekać jego premiery. I nie wiem, czy będę w stanie czytać komentarze, bo nie zniosę ludzi, którzy będą komentowali jakoś tą moją szczerość, bo naprawdę bardzo się otworzyłam. No, świetnie się to oglądało. I daję tyle przykładów możliwości pomocy sobie. Naprawdę mam nadzieję, że tym odcinkiem dotrę po prostu do ludzi, którzy tego potrzebują. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Ja wierzę, że osoba jakaś, która to zobaczy w momencie, kiedy na przykład planuje swoje samobójstwo, a teraz jest tego tak dużo wszędzie. Cały świat jest po prostu, żyje w tym momencie w stresie pandemicznym, w kryzysie. No wszystko, no wojna, no kurwa środowisko, inflacja, no masakra w ogóle dzieje się na świecie cały czas. Ale nie można tracić nadziei i ja mam nadzieję, że tym odcinkiem dam komuś nadzieję. Tylko mówię, to jest tak personalne, że nie wiem, co zrobię z hejterami. Ze 2-3 razy zdarzyło mi się przez przypadek przeklnąć w tym wideo, ale już to zostawiłam, bo w ogóle pierwszy raz chyba zdarzyło mi się to wideo, ma 42 minuty, teraz je skończyłam montować. I pierwszy raz zdarzyło mi się tak, że aż takie długie są bez cięć, że wiecie, że czekajcie, gdzie tu muszę dać, że tak jednym ciągiem po prostu potrafiłam na przykład przez, nie wiem, 14 minut mówić, bez żadnego zająknięcia się ani nic, po prostu tak na grubo. No, nie mogę się doczekać premiery. Za 2 tygodnie. No i w ogóle jak Central Park pięknie wyszedł, ślicznie. Naprawdę bardzo ładne też wizualnie wideo. Później będę na mieście. No nie mogę się doczekać, aż to zobaczycie. O kurde, zaraz będzie moment, w którym się rozpłakałam, kręcąc to. Masakra.
Nie wiem, nie wiem, no, chciałabym więcej, teraz chciałabym więcej na ten temat. Chciałabym pomagać ludziom z depresją. Tyle osób nie wie, że z tego da się wyjść. Tyle osób nie zdaje sobie po prostu z tego sprawy. I boją się. I rezygnują. Trzeba walczyć.